Większość z nas, kobiet, poszukuje recepty na piękną cerę, paznokcie, na likwidację pojawiających się zmarszczek. Niestety otaczające nas coraz bardziej zanieczyszczone środowisko, przetworzona żywność, a także stres wpływają na osiągnięcie równowagi organizmu, a tym samym wpływają na drogę do naszego piękna. O nowych kierunkach w medycynie anti-aging porozmawiam dzisiaj z Haliną Jurkowską, która jest certyfikowanym specjalistą w tej dziedzinie. Dzień dobry, pani Halino. Dzień dobry. Spotkałyśmy się dzisiaj po to, aby przybliżyć taki wdzięczny, ale bardzo szeroki temat odmładzania. W pierwszej kolejności chciałam zapytać panią, czym zajmuje się taki specjalista jak pani i gdzie zdobywała pani swoje doświadczenia? Doświadczenia zdobywałam u guru medycyny anti-age, ale w Rosji. Certyfikat wydała mi pani profesor Larysa Stjepanowna-Sotnikowa i jest to lekarz ginekolog, mamolog, ale przede wszystkim profesor zwyczajny Rosyjskiej Akademii Nauk Uniwersytetu Medycznego w Tomsku i jest prezesem Międzyregionalnego Stowarzyszenia na rzecz Obrony Praw Pacjenta, ale też jest prezesem Centrum Zdrowia Hormonalnego w Tomsku. Jej doświadczenia w tym zakresie są bardzo bogate. O tym może świadczyć fakt, że w 2018 roku została nagrodzona przez rząd rosyjski jako najlepszy ginekolog, lekarz zdrowia hormonalnego w Rosji. Prowadzi takie kursy dla lekarzy, ale też dla specjalistów fitoterapii. Moja przygoda zaczęła się dużo wcześniej, bo współpracowałam z naukowcami Instytutu Biolit na Syberii, a oni właśnie z lekarzami, z profesorami prowadzą szeroko zaawansowane badania kliniczne, badania naukowe i stąd też moja przygoda rozpoczęła się na Altaju. A proszę mi powiedzieć, bo słyszałam o medycynie spersonalizowanej. Czy jakby pani mogła nam przybliżyć ten temat i powiedzieć, czy są jakieś może trendy, kierunki rozwoju tej dziedziny? Tak, medycyna anti-age to jest dzisiaj bardzo szeroki kierunek, który obejmuje przede wszystkim utrzymanie zdrowia. Zdrowia do późnej starości, które opiera się nie tylko o zdrowie hormonalne, ale o całą homeostazę organizmu. To jest też rekonwalescencja, rehabilitacja odpowiednia pacjentów w tej medycynie anti-age. Anti-age to również szerokie spektrum różnych kierunków, które towarzyszą temu. I takim kierunkami są na przykład biohacking, bardzo ciekawa terminologia, która może się nam dzisiaj wydawać trochę zbyt modernistyczna, ale biohacking to nic innego w medycynie anti-age jak zmiana programu. Hacking, czyli program, biohacking, czyli biologiczna zmiana programu. I na tym opiera się dzisiaj nowa medycyna anti-age, ta medycyna spersonalizowana, która opiera się właśnie o użycie takich nowoczesnych narzędzi jak dobrodziejstwa techniki IT, jak urządzenia do monitorowania naszego stanu organizmu, ale też wprowadzanie fitoterapii, w tym względzie akurat adaptogenów, czyli ziół, które spełniają takie właściwości normalizujące ludzki organizm. I tutaj ta nowoczesna medycyna, ta medycyna XXI wieku, to są właśnie osiągnięcia tej techniki, tej nowoczesności, tych urządzeń monitorujących organizm, ale też medycyny estetycznej, czyli wellness, czyli również zabiegi estetyczne, które utrzymują piękno, bo dzisiaj każda z nas chce być piękna do późnej starości, ale nie wystarczą same zabiegi medycyny estetycznej. Tutaj chodzi o takie globalne działanie, czyli podtrzymywanie potem tych zabiegów właśnie zabiegami fitoterapeutycznymi, czyli wspomaganiem tymi roślinami adaptogennymi, naturalnymi metodami utrzymania, by wydłużyć tą celowość zabiegu, by zachować tą młodość, bo ona też zależy od wielu innych czynników. Nie wystarczy czasami sama operacja plastyczna, czy też zabieg. Tutaj zdrowie hormonalne, właśnie o tym, o czym wykłada profesor Sotnikowa na swoich kursach. Wspomniała pani o adaptogenach. Ja myślę, że to jest temat taki naprawdę bardzo mało znany. Jakby pani była uprzejma przybliżyć nam, czym są tak naprawdę adaptogeny, no i jeżeli adaptogeny, no to do czegoś nam pomagają się przystosować. Do czego?
Adaptogenami zajmowała się już medycyna ajurwedy ponad kilkaset lat temu, medycyna chińska, ale w Europie tak naprawdę zaczęli się nimi zajmować Rosjanie po II wojnie światowej. Utworzyli cały program badawczy i dzisiaj jest to bardzo silnie rozwijająca się gałęź tej medycyny naturalnej. Sama nazwa adaptogenów, czyli adaptacja tego, czego nam dzisiaj brakuje, do szybko zmieniających się warunków środowiskowych, bo żyjemy w wielkim pędzie, w wielkim napięciu i przez to też zmiana właśnie chemiczna w naszym organizmie spowodowana nadmierną ilością stresu, z którym często nie potrafimy sobie poradzić, doprowadza potem do pewnych procesów degeneracyjnych. Dlatego zadaniem adaptogenów, jak sama nazwa wskazuje, jest adaptacja naszego organizmu do tego, byśmy mogli utrzymać homeostazę. I zasługą tutaj Rosjan i tworzenia tej bogatej bazy badań klinicznych na pacjentach, które były prowadzone zaraz po II wojnie światowej, powstała cała szkoła Saratikowa w oparciu o badania wcześniejsze i Dardemowa i Brechmana. Cała rzesza, ponad 1200 naukowców po II wojnie światowej zajmowało się tą tematyką, więc proszę zobaczyć, jaki to był bogaty program, szeroki program. A dzisiaj Instytut Biolit, szkoła Saratikowa przy Syberyjskim Uniwersytecie Medycznym w Tomsku, Państwowym Uniwersytecie, zajmuje się dalej tymi projektami badawczymi w różnych dysfunkcjach naszego organizmu przy udziale medycyny akademickiej oczywiście. Tak, jakby mówiliśmy o tej medycynie spersonalizowanej, powiedziała Pani, jakby wytłumaczyła w ogóle, czym ona jest, ale proszę mi powiedzieć, czy są jakieś takie gotowe rozwiązania, że na przykład możemy, nie wiem, zastosować pewien schemat. Czy to jest tak naprawdę ta spersonalizowana, ten klucz, to jest ten klucz, ta spersonalizowana medycyna i do każdego podchodzimy bardzo indywidualnie, czy właśnie są jakieś takie schematy, które są powtarzalne? Tak, medycyna anti-age, ta XXI wieku, to jest właśnie medycyna spersonalizowana. To jest nowoczesny wymiar medycyny, dostosowany do potrzeb dzisiejszego pacjenta, dzisiejszego klienta, ponieważ każdy z nas jest indywidualny. Już to wiemy na podstawie różnych badań, projektów badawczych prowadzonych na całym świecie, poprzez Amerykę, Europę, Rosję, Japonię, Chiny. I dlatego zaistniała ta potrzeba wprowadzenia tej medycyny spersonalizowanej, czyli indywidualne traktowanie każdego z nas. Nasza mikrobiota jest indywidualna, nasze hormony są indywidualne, nasza chemia organizmu jest indywidualna, zależna od procesów, jakimi dysponujemy w adaptacji właśnie do stresu. Dlatego też jest niezbędnym narzędziem. I adaptogeny pomagają jako jedna oczywiście z możliwości, pomagają w tej medycynie spersonalizowanej dobrać poszczególny program. Jest to bardzo bogate narzędzie, bardzo bogate źródło do rozwiązywania wielu problemów w organizmie, przede wszystkim do zapobiegania, przede wszystkim do hamowania rozwoju niektórych problemów, ale też i prewencji, o której dzisiaj tak mało się mówi. Prewencja to również odpowiedni styl życia, oparty właśnie o stosowanie odpowiedniej jakości żywności, a do tej żywności uzupełnieniem są adaptogeny. No właśnie, ale wspominała Pani już, mówimy o medycynie spersonalizowanej, o adaptogenach, a proszę mi powiedzieć, jakby, jak taki proces wygląda? Czyli jeżeli ktoś się, że tak powiem, zgłasza z takimi problemami i zgłasza się z problemami urodowymi, czy to nie jest tak, że właśnie w pierwszej kolejności powinniśmy mu uświadomić to, o czym Pani powiedziała, że tak naprawdę to wynika z naszego wnętrza i te wszystkie nasze problemy wewnętrzne odbijają się właśnie na naszej cerze, na paznokciach, na skórze, na wszystkich takich tych widocznych aspektach, o które chcemy zabiegać często takimi środkami zewnętrznymi, prawda? Tak, i dlatego środki zewnętrzne niekiedy zawodzą albo nie dają efektów, o jakich marzyłyśmy. I tutaj mamy znowuż bogate narzędzia i bogatą bibliografię badań klinicznych przy udziale Instytutu Biolit, gdzie właśnie do Polski wprowadzamy, adoptujemy tą wiedzę z ponad 30-letnich badań Instytutu Biolit, który współpracuje z Instytutem Cytologii, Limfologii, Kardiologii, Genetyki,
nauki, więc proszę zobaczyć, jak musi być bogata ta bibliografia spektrum. i szerokie spektrum obejmują. I co jest ważne, adaptogeny już w nowym wymiarze właśnie przez naukowców biolitu, przez Syberyjski Uniwersytet Medyczny w Tomsku zostały przebadane pod kątem działania nie na poszczególny problem, ale na regulatory homeostazy, czyli na całościowo organizm. I one nie będą działały ani nadstymulująco, ani hamująco. Muszą działać specyficznie, muszą działać ogólnie ustrojowo. Czyli ich wymiar obejmuje szerokie spektrum działań prewencyjnych na nasz organizm, łącznie z centralnym układem nerwowym, bo adaptogeny były wykorzystywane i w lotach kosmicznych, i dla żołnierzy, i dla sportowców, i dla sportów ekstremalnych, a dzisiaj my żyjemy w ekstremalnych warunkach. Dokładnie. I dlatego też musimy zwrócić szczególną uwagę na sposób adaptacji, jak możemy wspomóc nasz organizm do zaadaptowania się do warunków przy szybko rozwijającej się technologii i różnych stylach życia, które dzisiaj nam towarzyszą. Tak, jakby to też nie bez przyczyny jakby rozmawiamy dzisiaj, dlatego że taki jest, tak doczytałam i gdzieś tak, że tak powiem, przeglądając materiały, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, wiem również, że instytut, o którym Pani wspomniała, jest bardzo zaawansowany w tych badaniach. Jak Pani wspominała, ma bardzo długoletnie doświadczenie. I szczerze mówiąc, nie znalazłam nigdzie indziej, jeżeli chodzi o inne ośrodki naukowe, badawcze, tak zaawansowanych wyników badań. To znaczy nigdzie nie słyszałam, żeby ktoś był aż tak bardzo zaawansowany jak Biolit. Czy dobrze, że tak powiem, doczytałam, czy to jest prawda, czy faktycznie oni są najbardziej zaawansowani tak, na nawet świecie? w całej Rosji są najbardziej zaawansowani. No a u nas też naukowcy polscy docenili te badania i potwierdzili, na przykład rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku potwierdził, że Europa dopiero będzie za 15 lat na takim poziomie badawczym. Z czego to wynika? Z tego, że nie tylko prowadzi się badania nad daną substancją czy danym rośliną adaptogenną, ale potem wdraża się ją w praktyce leczniczej, równolegle z medycyną akademicką. I co jest bardzo ważne, tutaj są uprofilowane technologie, które służą do tego, aby dana roślina mogła zaliczona być do adaptogenów, czyli mogła również współpracować z lekami, z lekoterapią, z chemioterapią, z radioterapią, po to, żeby czasami pacjent nawet mógł przejść wszystkie cykle o zdrowych siłach i z wydolnością organizmu odpowiednią, czyli zaadoptować się do pewnych specyficznych metod, do których na co dzień organizm nie jest dostosowany. Dlatego też adaptogeny były wdrożone w praktykę lekarską, w prewencję, w utrzymanie zdrowia i na tym tle powstały już gotowe rozwiązania. I tym się właśnie wyróżnia Instytut Biolit, że wprowadza już gotowe narzędzia bezpieczne, przebadane klinicznie i to są setki badań. To są setki badań nad gotowymi rozwiązaniami, czyli nie mówimy o jednej roślinie, bo muszą być spełnione pewne warunki, bo co jest bardzo ważne, żeby móc mówić o pewnych rozwiązaniach, to nie wystarczy powiedzieć nazwę rośliny, że ten sam łopian będzie miał takie same właściwości, kiedy będzie rósł na przykład w ośrodkach przemysłowych, przy drogach, w zanieczyszczonym środowisku. Absolutnie nie. Ta roślina będzie wręcz miała właściwości trujące. Więc musi być proces wegetacji odpowiedni, nasłonecznienie dla rośliny, odpowiednie warunki klimatyczne też, bo im roślina żyje w trudniejszych warunkach klimatycznych, im bardziej walczy o przetrwanie, tym więcej kumuluje potencjału energetycznego, więcej ma nam do przekazania. Więc tutaj i monitoring, i proces wegetacji, nasłonecznienie, strefa geograficzna, na Altaju uprawia się te rośliny, więc to jest ta sama strefa geograficzna, co w Polsce. Te same rośliny rosną, co w Polsce, ale ekologia środowiska jest bardzo ważna, sposób, w jaki się te rośliny uprawia, czym się je nawozi, organicznymi, naturalnymi preparatami, które chronią życie roślin. Także wiele takich sekretów, o których oparte są właśnie te produkty, są dominującym czynnikiem na to, że wymiar działania
sprawdzony w badaniach klinicznych, taki sam jak w gotowych rozwiązaniach. Dlatego możemy się poszczycić tym, że wprowadzając ten na rynek polski, podpisujemy się pod tym sumiennie i rzeczywiście oddziaływanie jest tak, jak w tych badaniach zostało wykazane. Dziękuję Pani Halino bardzo za tą całą wiedzę tak naprawdę, którą Pani przekazała w tej chwili, ale tak jak Pani wspomniała, to jest bardzo, bardzo szeroki temat. Temat adaptogenów, temat medycyny spersonalizowanej i chciałabym, abyśmy kontynuowali ten temat tak naprawdę i będziemy go kontynuować, mam nadzieję, wspólnie na naszych stronach środowiskozdrowia.pl, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Przede wszystkim zachęcam do lektury o adaptogenach i o medycynie spersonalizowanej. Jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą Dziękuję rozmowę. bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.